Zima na Podhalu pod koniec XIII wieku nie była malowniczym obrazkiem z pocztówki. To była walka o przetrwanie. Ale w grudniu 1288 roku mieszkańcy dzisiejszego Nowego Targu, Starego Sącza i tatrzańskich dolin bali się czegoś znacznie gorszego niż mróz i wilki. Bali się biczów bożych. Mongołowie. Złota Orda. Dla ówczesnego Europejczyka byli oni niemal istotami nadprzyrodzonymi. Najeżdżali znikąd, poruszali się z prędkością, która przeczyła prawom logiki i zostawiali za sobą tylko popiół. Dziś zabiorę Was w podróż do roku 1288. To czas trzeciego najazdu mongolskiego na Polskę. Większość z Was kojarzy rok 1241 i śmierć Henryka Pobożnego pod Legnicą. Ale to właśnie ten trzeci najazd, o którym mówi się rzadziej, przyniósł jedną z najbardziej niezwykłych kart w historii polskiego oporu. Starcie w wąskich gardłach tatrzańskich dolin. Czy górale naprawdę pokonali armię, przed którą drżał cały świat? Czy Dunajec spłynął krwią najeźdźców? Czy to tylko piękna legenda ku pokrzepieniu serc? Rozsiądźcie się wygodnie. Zaczynamy. Aby zrozumieć, co wydarzyło się nad Dunajcem, musimy spojrzeć na mapę ówczesnej Europy. Polska jest w okresie rozbicia dzielnicowego, ale to już nie jest ta sama bezbronna kraina co 40 lat wcześniej. Książę Leszek Czarny wyciągnął lekcję. Miasta mają mury, a rycerstwo nauczyło się, że z Mongołami nie walczy się w otwartym polu, jeśli nie ma się miażdżącej przewagi. Na Polskę ruszają dwie armie. Północna pod wodzą Telebogi i południowa, którą dowodzi Nogaj. Kim był Nogaj? To postać fascynująca. Nie był Hanem, ale był człowiekiem, który osadzał Hanów na tronie. Był genialnym strategiem i bezwzględnym politykiem. Nogaj uderzył na Kraków, ale Kraków roku 1288 to twardy orzech do zgryzienia. Wawel jest już ufortyfikowany, a obrońcy zdeterminowani. Atak kończy się fiaskiem. Nogaj zamiast wykrwawiać się pod murami robi to, co Mongołowie potrafią najlepiej. Dzieli swoją armię na mniejsze kolumny. Ich zadaniem jest sianie terroru, zbieranie żywności i branie jasyru. Jedna z takich kolumn, licząca kilka tysięcy jeźdźców, odbija na południe. Kierunek ziemia sądecka i Podhale. Mongołowie liczą na to, że górskie doliny będą pełne uciekinierów z nizin, którzy zabrali ze sobą dobytek. To ma być łatwy łup. Nie wiedzą, że wchodzą w pułapkę, której nie przewidział ich największy strateg. Zatrzymajmy się na chwilę przy uzbrojeniu. To klucz do zrozumienia bitwy nad Dunajcem. Z jednej strony mamy mongolskiego łucznika konnego. Jego łuk kompozytowy ma zasięg do 300 metrów i siłę przebicia, która radzi sobie z kolczugą. Mongol żyje w siodle. Jego koń to mały, niesamowicie wytrzymały tarpan, który potrafi wygrzebać trawę spod grubego śniegu. Z drugiej strony mamy górali i lokalne pospolite ruszenie. To nie są zawodowi żołnierze, to ludzie lasu. Ich główną bronią jest topór i oszczep. I tutaj pojawi się paradoks. W otwartym polu Mongołowie roznieśliby ich w pył w 10 minut, ale góry zmieniają wszystko. W dolinie Dunajca, gdzie droga zwęża się między pionowymi skałami a lodowatym nurtem rzeki, mobilność konnicy staje się jej przekleństwem. Mongołowie poruszają się w długiej, wąskiej kolumnie. Nie mogą rozwinąć szyku, nie mogą użyć swojej ulubionej taktyki młota i kowadła. Śnieg w Tatrach na Podhalu sięgał brzuchom koni. Mongolskie konie, choć wytrzymałe, nie były przyzwyczajone do poruszania się w tak głębokim śniegu, na tak stromych stokach. Każdy krok był dla nich wysiłkiem, a każdy wąwóz potencjalnym grobem. Przejdźmy do samej walki. Wiemy na pewno, że w zimie 1288 roku doszło do wielkiej bitwy pod Starym Sączem. Tam wojska polskie i węgierskie pod wodzą Jerzego z Saworu
zadały Nogajowi dotkliwą klęskę. To był moment zwrotny. Rozbite oddziały mongolskie zaczęły uciekać w popłochu na południe i zachód, próbując przedostać się przez przełęcze na Węgry. I to właśnie podczas tej ucieczki oraz wcześniejszych rajdów dochodzi do starcia na Podhalu. Tradycja ludowa wskazuje na Dolinę Kościeliską. Wyobraźcie sobie tę scenę. Oddziały tatarskie wjeżdżają w głąb doliny, prawdopodobnie szukając przejścia przez góry lub goniąc uciekającą ludność. Dochodzą do miejsca, gdzie skały niemal stykają się ze sobą. To dzisiejsze bramy doliny. Nagle z góry, z wysokości, której najeźdźcy nie są w stanie kontrolować, zaczyna się piekło. Górale nie bawili się w rycerskie pojedynki. Użyli tego, co mieli pod ręką: lawin, kamieni i pni drzew. Zrzucane z kilkuset metrów głazy zamieniały dno doliny w rzeźnię. Konie padały, blokując drogę tym z tyłu. Wąska przestrzeń wypełniła się dymem, krzykiem i śmiercią. Górale, znając każdą ścieżkę, atakowali z flanki, znikając w lesie, zanim mongolscy łucznicy zdążyli nadpiąć cięciwy. To była partyzantka w czystej formie. Według podań Dunajec był w te dni czarny nie od mułu, ale od tatarskich czapek i ciał płynących z prądem. Oddział, który spustoszył wcześniej Podoliniec, został tutaj niemal całkowicie unicestwiony. Czy to wszystko prawda? Jako historycy, amatorzy musimy być ostrożni. Dokumenty z XIII wieku są skąpe, ale w każdej legendzie jest ziarno prawdy. Historyk profesor Felix Kieryk wskazuje, że opór lokalnej ludności w 1288 roku był kluczowy dla ostatecznego wycofania się Nogaja. Mamy podania o tatarskich jeźdźcach, którzy zostali osadzeni na tych ziemiach i z czasem stali się częścią góralskiej społeczności. Niektórzy etnografowie szukają mongolskich rysów w twarzach starych rodów góralskich czy specyficznych motywów w ornamentyce. Prawdziwym zwycięstwem roku 1288 nie było tylko odparcie fizyczne armii. To był moment narodzin legendy o nieugiętości mieszkańców Tatr. To wtedy góry przestały być tylko barierą geograficzną, a stały się bastionem. Bitwa nad Dunajcem, choć rozproszona na wiele potyczek, była dowodem na to, że nawet największe imperium świata ma swój słaby punkt. Jest nim zdeterminowany człowiek broniący swojego domu w terenie, który kocha. Kończymy naszą dzisiejszą wyprawę w mroki XIII wieku. Rok 1288 był ostatnim tak wielkim najazdem mongolskim na Polskę. Orda zrozumiała, że te ziemie stają się zbyt kosztowne do zdobycia. Następnym razem, kiedy będziecie stać nad brzegiem Dunajca, spójrzcie na jego bystry nurt. Przypomnijcie sobie o tych bezimiennych pasterzach i drwalach, którzy z siekierami w dłoniach stanęli naprzeciwko potęgi, która podbijała Chiny, Persję i Ruś. Historia to nie tylko daty w podręcznikach, to krew w rzece, huk spadających kamieni i echo, które do dziś niesie się w tatrzańskich dolinach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.